O, tam pan właśnie poniósł czarną kozę, prawdopodobnie na rzeź, przywieziona tutaj osiołkiem. I tam gdzieś po schodach wniósł ją na górę, tam ją pewnie zarżnie. O, co za klimaty, ja pierdzielę. No i znowu z tych pięknych ogrodów, gdzie cisza, spokój, wróciłem tu do tego harmidru, tego ruchu drogowego, tych samochodów, tych taksówek. Wracam do Mediny. Dorożki można się przejechać, no i co. Jest mega gorąco tutaj na tym asfalcie, jak się chodzi, no temperatura naprawdę dokucza. Nie wiem, jak te panie tutaj idzie teraz przez pasy, taka pani na czarno ubrana. Nie wiem, jak one funkcjonują, jak one sobie radzą, bo to jest jakaś totalna masakra. Ja, pomimo że jestem zawodowym kierowcą, no raczej nie chciałbym tu jeździć, nawet bym nie próbował, bo mogłoby to się dosyć szybko chyba źle skończyć. Pomimo tego, że są niby pasy, te zebry tutaj nieodmalowane, ledwo widoczne, niby jest przejście, ale trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo naprawdę ciężko. O, tu nawet jakiś policjant jest, trochę trąbi, jakimś ruchem steruje, ale to niewiele daje. Ostro. O, tam pan właśnie poniósł czarną kozę, prawdopodobnie na rzeź, przywieziona tutaj osiołkiem. I tam gdzieś po schodach wniósł ją na górę, tam ją pewnie zarżnie. O, co za klimaty, ja pierdzielę. Tutaj też jakiś baran. Nie, tu już pusto. Ale tu widzę non stop te barany wożą. Tutaj parę stoi z mięsem, tam z tyłu tam rozparcelowuje kurczaki. Tam jakieś inne mięcho. O, tutaj też jakieś. Kurwa. Obrzydliwe, no naprawdę, z takiej dziupli. Nawet jakbym był mięsożerny, to raczej bym się nie skusił, bo zatrucie, dolegliwości gastryczne raczej murowane. Po drodze natrafiłem na Muzeum Marrakeszu, ale zakładam, że wjazd jest pewnie płatny, ale wejdę, zorientuję się w temacie. 50 dirhamów, czyli no jakieś tam 20 parę złotych. Wszedłem do tego muzeum. Najpierw zapytałem, czy nie będzie problemu, jeśli będę filmował. Pan powiedział, że nie. I zrobię tutaj wam parę takich szybkich ujęć. Nie wiem, na ile to jest duże. Na razie tak na szybko tutaj trochę. O, tu jest chyba wyjście. Nie, to nie wyjście, tylko tu. O. Mozaiki. Wszędzie mozaiki, czyli takie coś, co jest bardzo tutaj charakterystyczne dla Marrakeszu. Tutaj jakaś taka sztuka artystyczna, maski. Obrazy, ślepy zaułek. Wow. Tutaj pięknie, taka większa sala. Tam taki olbrzymi żyrandol. Nie wiem z czego, tu jakieś takie mini fontanny. Tam oczywiście kotek. Kilka szybkich ujęć na szybko, później na spokojnie sobie coś tutaj pooglądam.
Na razie chcę Wam tutaj kolejne pomieszczenie jakieś. Takimi tutaj korytarzykami można się błąkać. Tutaj jakaś sztuka taka. Nie ma tutaj ludzi, jestem sam w tej chwili. Tam na tej wielkiej sali było paru turystów, teraz tutaj już nie ma nikogo. Tak naprawdę nie wiem, gdzie ja tu dojdę. O, chyba ślepy zaułek. No właśnie. Wychodzimy z tym. Muzeum zaliczone. Czy warto? No powiem szczerze, trochę rozczarowujące. Nie ma tego tu za dużo. No największe wrażenie robi ta duża sala. No ale tak jak widzieliście na filmie, nie ma tego za wiele. Także czy warto płacić te 20 parę tam zetów, żeby tam wejść? No to już pozostawiam w Waszej gestii, jak chcecie. Dobra, dotarłem tu do tego meczetu Ben Józefa. Tutaj cennik. Dorośli znowu 50 dirhamów. Tutaj widzę dużo większe zainteresowanie niż w tym Muzeum Marrakeszu. Turystów dużo, masa. Nie, i spokojnie można wchodzić w krótkich spodenkach. Ota nawet dziewczyna w takiej dosyć krótkiej miniówce. Bez problemu tutaj ją wpuścili. Także jest dobrze. Nie no, coś pięknego. Korytarze, korytarzyki, puste pomieszczenia, wyłożone mozaiką, ślepy zaułek kolejny. O, tam na górze będzie najfajniej, tylko jeszcze nie wiem, jak tam się dostać. No można tutaj się zamotać.
na pewno jest to jeden z takich najważniejszych punktów, miejsc, jedno z najważniejszych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć, jak będziecie tutaj w Marrakeszu. Zresztą widać to po liczbie turystów, która tutaj przychodzi. Jest tutaj, jak widzicie, nas dużo z całego świata. Nie no, idzie się zamotać, ja już nie wiem, gdzie jestem. Wracam teraz na chwilę do swojego hostelu, podładuję baterie, w sensie, że nie moje baterie wewnętrzne, tylko te od sprzętu. O, tu znowu baran na skuterku, bo zarówno telefon, jak i baterie do mojej kamery już się rozładowały. O, tutaj fajnie kolorowo, to chyba wczoraj byłem. No i wezmę z lodówki swoją flaszeczkę, browarek. Trochę już zgłodniałem. Godzina po 13, także też szukam jakiejś jadłodajni. Mam ochotę na zupkę marokańską. Idąc tak tu tymi uliczkami tego Marrakeszu, znowu taki klimat trochę mi przypomniał się z Jordanii. No i mój ulubiony bohater, czyli filmy z Indianem Jonesem. No z tego co pamiętam, chyba część zdjęć, do których tam części też była kręcona tutaj w Maroko, w Marrakeszu. No nie wiem, czy w sam Marrakeszu, ale no nie chcę przekłamać, ale tak mi się wydaje, no. Te uliczki, co niektóre idealnie nadają się tutaj do scenerii właśnie Indiana Jonesa, do tych pościgów. Hello. Ale fajne te dziewczyny, niektóre tu chodzą, naprawdę różnych narodowości. Takie młode, no niektóre to tam kurde prawie że w wieku mojej córki, ale fajne. Wbijamy tutaj do Pałacu Bachia. Pewnie trzeba kupić bilecik, zaraz się okaże. Zobaczymy, na razie wchodzimy. Tutaj jakiś taki deptak. No tutaj miejsce znowu takie typowo turystyczne, widać już tu po twarzach, że tutaj po prostu te narodowości mieszają się, to nie są tutaj sami Marokańczycy. Bilet, powiedziałbym, no dosyć drogi, bo dla cudzoziemców 100 dirhamów, czyli jest to na razie najdroższa atrakcja, z jakiej okazji, z której będę miał okazję skorzystać. Mam nadzieję, że warto. 100 dirhamów, czyli no coś ponad 40 zł, dosyć sporo, ale wiem, że to też jest punkt obowiązkowy tutaj pobytu w Marrakeszu, także nie patrzę już tutaj na koszta. Puste ściany, nic tu ciekawego, wszędzie mozaika. O, i tutaj wyjdziemy na jakiś taki, o, mini ogródek. No, tutaj już bardziej interesująco. Roślinność. No, tutaj już pięknie. Pomarańcze, czy tam mandarynki. Takie duże to chyba pomarańcze. Można trochę skryć się od tego żaru słońca. Pokażę Wam
sufit. Nie no, fajnie, fajnie, ale wszędzie pusto, zobaczcie, tutaj nie ma jakichś obrazów, ikon na ścianach, no wiadomo, nie ta wiara, nie ta religia. Ściany puste, wszędzie te mozaiki. Tutaj jakiś kolejny plac z fontanną, ale fontanna nieczynna. Te pałace widzę, no wyglądają podobnie. Ten jest taki chyba większy, bardziej rozbudowany, więcej ma tych takich jakby mini rynków, czy nie wiem jak to nazwać, takich skwerków. To chyba ten główny obiekt, główny plac, który najczęściej pojawia się na różnych zdjęciach, fotografiach. To jest to miejsce. Tam niestety jakaś część odgrodzona taśmą, nieudostępniona. Właśnie pan mnie tutaj pogonił. O, idzie pan ochroniarz, że nie wolno tam wchodzić. A, bo tu był taki ten łańcuch, a tam nie można. Sorry. Okej. Ale paruwa. Gorąco. Fontanna niestety nieczynna. Woda z niej nie tryska. Tutaj znowu jakieś takie ogrody, roślinność. Tutaj kolejna fontanna, ponownie nieczynna. No tu widzę spora część tego pałacu jest niedostępna do zwiedzania, odgrodzona, tam jakieś rusztowania, także trochę słabo. No idzie się tutaj zamotać tym labiryntem korytarzy. Sam nie wiem gdzie wyjdę. O, też coś fajnego, jeszcze tu nie byłem. Wydawało mi się, że już byłem wszędzie, a okazuje się, że nie. Tu jakaś wycieczka z przewodnikiem. O, pan opowiada po angielsku, także można podsłuchać. Usłyszałem tylko, że jakiś ten gościu mieszkał tutaj ze swoimi 4 żonami. Także miał tutaj taki mały haremik. O, tutaj właśnie pan przewodnik w niebieskiej koszulce po angielsku tam wycieczce opowiada. Szukam wyjścia, mam dość. Niby fajnie, ale ja wiem. Tak mówię, no ściany puste, wszędzie te mozaiki, tych pomieszczeń masa. Pałac Bachia uważam za zaliczony. Czy warto? No to pozostawiam w waszej ocenie. No duża część obiektu jest niedostępna, taśmami poodgradzane. Nie można oglądać, zwiedzać. Tutaj też coś widzicie za jedynie można podziwiać fotografie. Thank you. Tutaj dorożki. Tam proszę, kurczaki. Marokańskie KFC. O, zapachy. Kolorowe przyprawy. O, to jakieś szyczki. Nie wiem co to jest. Ciekawie wygląda. Tu pan bardzo miły. Opowiada mi tu trochę o swoich tutaj, to co tutaj ma. Przyprawy różnego rodzaju. Daje mi powąchać, tłumaczy trochę do czego to służy. To na przykład są wykałaczki do zębów. Taka roślinka. Urywa się taką pojedynczą sztukę i dłubie w zębach. Tutaj na przykład smarujemy palcem i to farbuje na czerwono. To jest szminka dla kobiet do malowania ust. No i takie ciekawostki, nie? Tak to wygląda. A to
Bardzo ładnie pachnie. Zastanawiałem się, czy to jest do jedzenia, ale nie. To są po prostu różne zapachy. Można sobie gdzieś tam w domu wysypać i ładnie pachnie. Love, Morocco, welcome Marrakesz. No, pan bardzo miły, poopowiadał. Chciał mi już tu chyba miksować coś tam, jakieś przyprawy, sprzedać, ale... Thank you. Idziemy dalej. Pałac Badi. No spróbujemy tam jeszcze wejść, może się uda. Bilet tutaj kosztuje też 100. To widzę z tego, co tak tu z daleka, że to są takie po prostu ruiny. Chyba sobie odpuszczę, już nie chce mi się, jestem mega głodny. No nie chce mi się już. Wystarczy tych pałaców. Widzę, że to nie jest w pomieszczeniu, tylko trzeba tutaj łazić na zewnątrz, a jest naprawdę duża paruwa i odpuszczam sobie. No ale żebyście wiedzieli, jak będziecie mieli ochotę, to jest tu też kolejny pałac, drugi pałac, Badi. Można zobaczyć.